Dzień dobry. Wiele razy słyszałem, że smart nie nadaje się na Afrykę i że smartem nie da się przejechać przez Afrykę. Więc postanowiłem to sprawdzić i przyjechałem do Afryki. Daleko nie mam, całe 40 km. Minęło jak z bicza strzelił. Przybyłem po to, żeby zobaczyć, jak wygląda lokalna Afryka w Polsce. Mamy z tego co wiem tylko jedną. Jest to bardzo mała wieś znajdująca się w województwie łódzkim, 40 km od Piotrkowa. Na miejscu 2 lwy i jeden poniekąd czarny mieszkaniec tegoż lądu. Wielki napis Afryka to zaproszenie do odwiedzin. No cóż, zobaczymy co jest w środku. Dla Was to są śmiechy, chichy, a dla mnie to jest poważna walka o życie. Przejechałem już 500 metrów tej Afryki. I tak oto pokonałem smartem Afrykę. Przejechałem ją dwukrotnie, w jedną stronę i w drugą, bo tu za bardzo inaczej się nie da. Sama wioska jest niewielka, kilkudziesięciu mieszkańców i naprawdę olbrzymi szacun z mojej strony za poczucie humoru, żeby nazwać tę wioskę Afryka. Kompletnie nie wiem skąd to się wzięło, a bardzo chciałbym się dowiedzieć. Z ciekawostek rajdowych, mam nadzieję, że nie będzie problemu z dźwiękiem, bo tu zaczęło nagle strasznie wiać. Z ciekawostek rajdowych to wczoraj organizator podał dokładne daty startu obu edycji w 2026 roku. Zatem do startu mamy 285 dni. 285, co oznacza, że czasu jest coraz mniej. No cóż, za 285 dni, pewnego poranka na rampie startowej w Budapeszcie. Co będzie dalej, to już zobaczymy. Z bieżących ciekawostek, co się działo z nami, naszymi autami, jak wyglądają przygotowania. Musiałem zdjąć moje piękne, białe koła, gdyż okazało się, że trochę jednak przesadziłem z rozmiarem. Głupiał mi ABS, obcierały przednie koła. Bez liftu 185/65 R15 na tylnych felgach cały komplet nie wchodzi. Tył ok, przód absolutnie nie da się tak jeździć. Druga sprawa, popsułem mojego powerboxa. No tak naprawdę to tylko spaliłem termometr, który w nim zainstalowałem. Tak się przyzwyczaiłem na tych poprzednich rajdach afrykańskich, że zawsze mam taki dodatkowy, niezależny od instalacji samochodowej termometr, który mi pokazuje temperaturę silnika. Taki backup. To wyniosłem to z lotnictwa, gdzie wszystkie systemy są podwójnie lub potrójnie powielane. Więc ja lubię takie rozwiązanie też mieć. Zaprojektowałem je do smarta, ale udało mi się spalić ten termometr. Chwila nieuwagi, tak bywa. Zamówiłem w Chinach nowy. Jak dopłynie, to kończę składanie. Ale w międzyczasie wymyśliłem coś jeszcze bardziej zajebistego. Wymyśliłem sobie tracker GPS-owy i tenże tracker GPS-owy skonstruowałem w oparciu o ChatGPT i parę gotowych urządzeń elektronicznych, które można kupić u przyjaciół z Chin. Drobny problem jest taki, że organizator zabrania publikowania online w czasie trwania rajdu na żywca aktualnej lokalizacji ze względów bezpieczeństwa. Więc podejrzewam, że ogólnodostępne dane udostępnię z opóźnieniem 24-godzinnym, a dane dla wtajemniczonych będą oczywiście na żywo, ale na stronie zamkniętej, niedostępnej publicznie, a na to regulamin jak najbardziej
rajdowy zezwala. Nad tym komputerkiem, tak zwanym GPS trackerem, ja jeszcze cały czas pracuję. Tutaj gdzieś tam się Wam pokaże adres strony. Możecie sobie na nią zaglądać co jakiś czas. Będzie widać postępujące zmiany. Podejrzewam, że jeszcze jakiś tydzień, dwa poświęcę na tę zabawę, chociaż przepraszam, nie, wyjeżdżam. Wyjeżdżam, to jest, że tak powiem, ostatni odcinek serialu, bo przez 2 tygodnie, może nawet 3, nie będzie kolejnego, no bo i tak czekamy, aż nam to zawieszenie dopłynie i nic wielkiego się poza tym nie dzieje, a ja też jadę odpocząć, co nie znaczy, że być może nie zrobię jakiegoś fajnego odcinka gdzieś z trasy, ale to pozostawmy to w sferze zagadek i tajemnic. Afryka została zdobyta i pokonana. Dwukrotnie. Więc gdyby ktoś jeszcze nie wierzył w to, że smartem się da, to zaręczam, że się da, bo sprawdziłem. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia za 2, może 3 tygodnie. Zawieszenie powinno być już bliżej. Dzięki i pa!